Wiedza, która będzie podana w tym materiale, to wiedza, która realnie poprawia sytuację finansową na rynku. Pomogę Wam policzyć koszt usługi tak, aby była rentowna. Przedstawię Wam kalkulator do tego. Cześć, zacznę dzisiaj od historii z branży mycia okien i elewacji, ale wiedzę z tego materiału można zastosować w wielu branżach, prowadząc małą firmę usługową. Był sobie pewien Jakub, który pracował na pełnym etacie w firmie, w ogóle nic związanego z myciem okien i elewacji. No ale pewnego dnia zobaczył reklamę, zaciekawił się tą technologią, zainteresował się, stwierdził, że ma oszczędności, zainwestował w sprzęt, miał jakiś pomysł na pozyskanie klienta, więc już miał pierwszych kilku klientów, no jednak nie wiedział, jak wycenić usługi. Miał małe doświadczenie w tym, nie wiedział, jak się to zabrać, zrobił to trochę na czuja, więc mniej więcej podszedł do tego w ten sposób, jak teraz widzicie. Miał jakąś wycenę numer 1, zakładał, że jakby koszt robocizny, czyli powiedzmy samego wykonania tej usługi, no to będzie 1000 zł. Stwierdził, że na wszystkie inne koszty marży nałoży sobie 800, doliczył do tego podatek i wyszła mu cena 1967 zł netto. Zastanowił się, czy to mu starczy na koszty stałe, czy coś mu jeszcze z tego zostanie. No i tak do tego podszedł mniej więcej i taką cenę wysłał klientowi. No i innym razem na przykład stwierdził, że będzie wyceniał za metr kwadratowy. No i tutaj wziął, że jakby koszty robocizny może, nie wiem, może sobie zapłaci 1,2, nie wiem, będzie pracował z kimś, też zapłaci 1,2 zł za umyty metr kwadratowy powierzchni, bo na przykład zlecenie miało, nie wiem, 8000 m2. Marży stwierdził, że sobie nałoży powiedzmy 0,8 zł na metr kwadratowy. No i wyszło mu tutaj cena po doliczeniu podatku. W tym przypadku ja tutaj używam podatek ryczałtowy, taki sobie przyjąłem. Oczywiście jak ktoś by był na innych zasadach opodatkowania, to trzeba tutaj wziąć inny. No i w przypadku wyceny 2 stwierdził, że wyceni za metr kwadratowy. No i tutaj ma na przykład do umycia 8000 m2. No i będzie pracował z drugą osobą, jeszcze sobie zapłaci za samo wykonanie pracy 1,2 zł za metr kwadratowy, komuś też zapłaci tyle samo. Stwierdził, że marży sobie nałoży 0,8 zł za metr kwadratowy. Doliczył sobie podatek. Tutaj Jakub jest na opodatkowaniu ryczałtowym, więc ma 8,5% podatku. No i wyszło mu 2,19 zł netto za metr kwadratowy. No i tak samo zapytał siebie, czy wystarczy to na koszty stałe, czy coś mu tam jeszcze z tego zostanie, czy zarobi na tej usłudze. No i taką wycenę wysłał. No i niestety Jakub po pewnym czasie zorientował się, że na coś mu jednak brakuje. Jednak mu tutaj z tej marży nie wystarcza na te koszty stałe. Jednak ma tutaj jakiś magazyn do utrzymania. Tutaj samochód musi kupić raz za czas. Tutaj musi wymienić filtry, musi dokupić jakiegoś kija. No i stwierdził, że to kurde jest za mało po roku prowadzenia firmy, po 2 latach podobnie. Zaczął się nad tym zastanawiać po prostu, co z tym zrobić. No i tą krótką historią wprowadziłem Was w dość skomplikowane zagadnienie, którym jest wycena swojej usługi. No i aby to policzyć, to trzeba mieć bardzo dobrze policzone wszystkie swoje koszty stałe, te, które są zależne od usługi, te, które są niezależne od usługi. Zapraszam Was zatem do obejrzenia tego materiału, w którym pomogę Wam policzyć koszt usługi tak, aby była rentowna. Przedstawię Wam kalkulator do tego w Excelu, który będziecie mogli wykorzystać w swojej działalności. Logikę, którą Wam zaraz przedstawię, można zastosować do znacznej części usług. No jednak im firma będzie większa, tym ten kalkulator będzie rozbudowany. Na pewnym etapie też warto zważyć spięcie tego z księgowością. Także jak wysyłacie jakąś fakturę do księgowości i ją odpowiednio opisujecie, no to Wam wychodzą takie kalkulacje po prostu już na tej podstawie. Żebyście dobrze zrozumieli ten materiał, to wytłumaczę jeszcze jedną ważną kwestię. Klientom zazwyczaj podaje się cenę ryczałtową, czyli stałą cenę za wykonanie usługi. Może to być oczywiście cena za metr, no ale jest to jakaś finalna cena ryczałtowa i ona jest wyliczona na podstawie tego, ile godzin finalnie zajmie nam wykonanie tej usługi. Ponieważ finalnie my mamy określoną ilość godzin, które możemy przepracować w danym miesiącu. Jeśli współpracujemy z innymi osobami, no to będzie proporcjonalnie więcej, ale każdy ma określoną ilość godzin, czy to jest, nie wiem, 160 godzin maksymalnie, czy 200 godzin, jeżeli więcej pracujecie, czy nawet jeszcze więcej. To jest określona ilość godzin i ją musicie tak policzyć, tą wartość usługi, żeby ta ilość godzin Wam się po prostu spięła. Czyli nie możecie patrzeć tylko z perspektywy, dobra, tu mam tyle metrów, to wycenię za tyle, ale musicie patrzeć zawsze z perspektywy tej, ile czasu Wam zajmie wykonanie danej usługi i liczyć to po prostu trochę jakby z punktu widzenia godzinowego,
ale nie podajemy jakby nigdy klientowi czasu wykonania tej usługi i raczej nie rozliczamy się z klientami za godzinę. Więc ja się dużo będę tutaj opierał na godzinach, ale żebyście wiedzieli, że to zawsze się składa na cenę ryczałtową dla klienta. A jeśli po tym wstępie tematyka tego filmu już Ci się spodobała, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, no to zachęcam do kliknięcia suba, no i zostawienia jakiegoś komentarza, jeśli chcesz się czymś podzielić, masz jakieś przemyślenia. No i tutaj jeszcze mogę posłużyć się takim przykładem. Mamy witrynę sklepową, która ma 50 m². Identyczna, na przykład jedna ma 50 metrów, druga stoi obok, ma drugie 50 metrów, tylko ta nie była myta 3 lata, a ta była myta ostatni raz 6 miesięcy temu. No to szybciej poradzimy sobie z tą witryną, która była myta 6 miesięcy temu, niż ta, która była myta 3 lata temu. Więc jakby cena tu musi być różna. No i tutaj właśnie metrów jest tyle samo, witryna jest prawie taka sama, ale ilość zabrudzeń jest inna, więc to jest czynnik, który wpływa nam na czas wykonania usługi. Więc jakby nie możemy policzyć takich samych metrów po tej samej cenie, ponieważ tutaj jeszcze jest inny czynnik, więc zawsze musicie patrzeć na ten czas. I to jest taki przykład tego, gdzie na przykład można popełnić jakiś błąd, jakąś pomyłkę przy wycenie. A teraz ważna stawka. Możesz wysłać link do tego materiału innej firmie bądź osobie, jeżeli wiesz, że na przykład wyceniła swoją usługę za tanio i że Twoim zdaniem nie da się tego za tyle wykonać i nie da się za tyle opłacić pracowników i tak dalej. Może ta osoba właśnie nie ma takiej wiedzy, która pozwala na policzenie tego i realnie jej biznes po prostu nie zarabia i nie jest rentowny, a po obejrzeniu tego materiału może będzie wyceniać troszkę wyżej swoje usługi, dzięki czemu sytuacja na rynku się poprawi. Za moment pokażę Wam kalkulator w Excelu, ale chciałbym, żebyście mieli na uwadze to, że te dane, które tam są wpisane, to są dane przykładowe, nie są to dane sugerowane, więc się nimi nie sugerujcie w żaden sposób. Po prostu to wpisałem w jakiejś formie. Przed Wami wspomniany kalkulator. Posłużę się tutaj pomocniczym procesem, który sobie spisałem, jak to po kolei obsługiwać. No i tak, kalkulator jest na 1 miesiąc, więc mamy jeden plik na 1 miesiąc. No i pierwszym krokiem, który jest, to jest wstępne uzupełnienie kosztów pośrednio zależnych od zlecenia, czyli tych kosztów tutaj. No i uzupełniamy sobie koszty, które są pośrednio zależne od zlecenia, czyli na przykład paliwo, ale ta część kosztów paliwa, gdzie jeździmy jakby na wizje lokalne, nie wiem, jeździmy jakieś spotkania z klientami, które nie są jakby stricte wykonaniem samej usługi, czyli nie dojazdem na wykonanie usługi. Jakiś serwis samochodu na przykład to może być, bo to są oczywiście koszty przykładowe. Może to być na przykład zakup samochodu i tutaj jak widzicie ten zakup był w jednym miesiącu, ktoś miał gotówkę tutaj 50 000, żeby wydać na samochód, ale podzielił sobie ten koszt, zamortyzował go na 60 miesięcy, więc jakby realnie kosztu na miesiąc ma tyle. No i to jest bardzo ważne, żeby sobie do tego podejść w ten sposób. Jeżeli właśnie wydajecie na raz dużą kwotę, bo macie gdzieś tam coś to odłożone, ponieważ ten samochód trzeba będzie za te, powiedzmy tutaj, nie wiem, 5 lat, czy 8, czy ileś tam kupić znowu. Więc bardzo ważnym jest, aby tutaj ten koszt sobie kalkulować do tej marży, bo o tym właśnie większość osób zapomina, że on wyda po prostu inwestycję, raz zrobi, ale już nie myśli o tym, że tą inwestycję trzeba będzie znowu wykonać za te 5-6 lat, trzeba będzie kupić, nie wiem, czy nowego kija do waterfeda, czy czegoś i później właśnie z tych kosztów najczęściej brakuje. Jest ważne, żeby sobie te koszty, które są jakby większe na raz, możecie oczywiście zdecydować, że je rozliczacie za jednym razem, ale w przypadku większych kosztów, takich powyżej kilku tysięcy, warto jest sobie je tutaj rozliczyć na kilka miesięcy i wtedy macie ten koszt równy. Inny na przykład przykład inwestycji, no to amortyzacja sprzętu waterfed. Tutaj sobie warto też uzupełnić oczywiście daty, od kiedy do kiedy to amortyzujecie, żeby wiedzieć, że jeżeli będziecie kopiować sobie to na kolejny miesiąc, to kiedyś będzie koniec jakby tego kosztu, nie? Jak tutaj sobie wpiszecie datę graniczną. I tak samo jego na przykład rozliczamy na 48 miesięcy, bo stwierdzamy, że wtedy będziemy robić podobne zakupy. Tutaj mamy inny jeszcze przykład, nie wiem, obsługi prawnej, zrobiliśmy draft umowy, który nam wystarczy powiedzmy na 2 lata, ale za 2 lata będziemy chcieli go zaktualizować i znowu będziemy musieli ponieść podobny koszt. Więc właśnie kalkulując w ten sposób sobie koszty, to są koszty pośrednio zależne od zlecenia. Tutaj dalej mamy uzupełnione na przykład koszty wszystkie stałe, to są koszty stałe, które są, one są już niezależne od wykonywania zleceń, one występują. Księgowość, nie wiem, program do fakturowania, możecie sobie tutaj to na spokojnie nawet zapauzować film i przeanalizować, co tutaj jest powpisywane.
Tak samo możemy te koszty sobie zamortyzować, wychodzi nam jakaś kwota miesięczna. I tutaj jest suma właśnie tych dwóch grup kosztów i właśnie na taką wartość, czyli na to 8776 zł 47 groszy, musimy ją mieć na uwadze, kalkulując swój koszt usługi, bo na te właśnie koszty my musimy zarobić co miesiąc, ponieważ jeżeli nawet wydaliśmy raz to auto, to kalkulujemy ten koszt, to powiedzmy jesteśmy w stanie odłożyć z tego kosztu na znowu zakup auta w przyszłości, nie? Więc musimy kalkulować sobie wszystkie tego typu koszty. No i na to 8000 zł to jest kwota, którą musimy jakby zarobić na te koszty. Tu nam akurat wyszła taka kwota z tego uzupełnienia, wam oczywiście może wyjść zupełnie inna kwota. Dobrze, także znamy już tą właśnie kwotę, na którą musimy zarobić, więc dalej możemy przejść do uzupełnienia stawek godzinowych za robociznę. I to mamy w tej zakładce. I tutaj w tym przypadku ja podzieliłem swoje stawki godzinowe na 3 typy. Na zlecenia, które są, nie wiem, łatwe, na przykład do 4 metrów wysokości, nie wiem, średnio trudne, które są do 4 do 18 metrów i no i trudne gdzieś tam do czyszczenia jakieś po budowie. No i te usługi wyceniam inaczej. Zarówno inną kwotę za samo wykonanie usługi, bo tutaj sobie właśnie podzielcie to, że jeżeli wy wykonujecie tą usługę albo ją zlecacie komuś, to płacicie za to dokładnie tyle samo, nie? Tu jest jakby koszt za samą robociznę pracy, za samo wykonanie tej usługi i tutaj ja na przykład przyjąłem przykładowo, że do 4 metrów to będzie 50 zł, do 4,18 metrów to będzie 60 zł, a po budowie 70 zł. No i teraz po lewej mam te same dokładnie progi, 3, tak samo to dzielę, tylko to już są ceny dla klientów. Te, które ja przyjąłem, że chcę tyle klientów kasować po prostu za moją usługę. I tutaj są godziny po lewej, czyli jeżeli ktoś zamówi u mnie usługę do 4 metrów mycia okien i ja sobie wymyślę, że to mi zajmie 2 godziny, to 2 razy 200 zł to będzie koszt usługi 400 zł dla klienta. A jeżeli zajmie 4 godziny, to już będzie 4 razy 190 zł, to będzie koszt usługi dla klienta. I te ceny wziąłem stąd, że sobie policzyłem właśnie, że chcę nałożyć taką i taką marżę, takie i takie mam koszty stałe. Nad tymi cenami musicie się sami zastanowić. Musicie je sami policzyć, sami sobie wybrać te progi i zależności. To musicie sobie po prostu zastanowić się i odbębnić samemu. Zrobicie to po prostu kalkulując te koszty stałe, kalkulując te koszty robocizny. No i musicie zastanowić, ile rentowności z tej działalności chcecie osiągać, nie? Jeżeli tutaj oczywiście w tych kosztach stałych możecie też wpisać swoją pensję za zarządzanie jakby tą firmą, czy za te wszystkie inne operacje związane z jej działaniem poza samym wykonaniem usługi. Tutaj też wasza pensja powinna być jak najbardziej uwzględniona, żeby to było jasno oddzielone od tego, ile realnie zarabia wasza firma. Jeżeli będziecie kolejne osoby zatrudniać, to kogoś trzeba będzie wrzucić na to stanowisko i jemu za tą pracę zapłacić. Więc już musicie tak samo to policzyć. Jakbyście komuś płacili, tylko płacicie po prostu sobie, nie? Musicie tą swoją pensję tutaj tak samo wliczyć. No i wtedy będziecie w stanie sobie te stawki przyjąć na godziny, które chcecie sobie tutaj wyznaczyć dla klientów. To są oczywiście jakieś tam przykładowe. Jak widzicie, ona tutaj im więcej godzin jest z danego progu, tym ta stawka nam tutaj maleje. No dobra, idźmy dalej. No i kolejnym etapem są już same wyceny, czyli to, co robimy w trakcie miesiąca. Czyli przechodzimy do tego kalkulatora. No i tutaj macie przykład właśnie, to jest jedna nasza wycena. No i robimy to w ten sposób, że spełniamy ilość godzin, które nam zajmą z danego typu usługi, które sobie tutaj wyznaczyliśmy. Tutaj oczywiście tych typów usługi też może być więcej niż 3 to jest przykład. Możecie sobie tutaj ich dodać więcej, korzystając z tego kalkulatora, dodając kolejne kolumny i formuły, ale wpisujecie tutaj sobie ilość godzin po kolei i wychodzi wam od razu ta oferta dla klienta, nie? Wszystkie koszty zależne od zlecenia, nawet te najmniejsze, tutaj powinny być uwzględnione. Ja je tutaj akurat rozpisałem dość szczegółowo, czyli
materiały eksploatacyjne, nawet gumę do ściągaczki, że na nią wydam. Możecie to oczywiście przyjąć jako jakąś grupę kosztów i sobie to w jakiś sposób kalkulować zależnie od wielkości zlecenia, ale ważne jest, żeby to przeliczyć, ponieważ w skali roku, jeżeli tych zleceń będzie dużo, to żeby wam te koszty gdzieś nie umknęły, że to, co jest stricte zależne od tego zlecenia, czyli zużyjecie na przykład taką część gumy do ściągaczki, czy taką część płynu na tym zleceniu, to wpisujecie już w kosztach jakby tego zlecenia. Tutaj też jest dojazd na zlecenie. Do dojazdu na zlecenie macie tutaj kalkulator. Wystarczy, że wpiszecie odległość w kilometrach. Tutaj jest podana stawka za kilometr już jakaś i wam się policzy stawka całkowita. Ona się to automatycznie przeklei. Jeżeli tych dojazdów jest więcej niż jeden, no to tutaj mnożymy razy ilość dojazdów. No i wychodzi nam tu oferta dla klienta, no właśnie na podstawie tych tutaj stawek, które wyliczyliśmy. Możemy tutaj jeszcze dodać lub odjąć jakąś wartość z tego poziomu, jeżeli chcemy, nie wiem, nagle doliczyć temu klientowi coś tam lub odjąć mu coś tam, bo uważamy, że to, co wyszło nam z kalkulatora jest za dużo dla tego klienta, bo to jest jakiś stały klient. Z jakiegoś czynnika możemy tutaj jeszcze, na podstawie jakiegoś czynnika możemy tutaj jeszcze zrobić tutaj jakąś rekalkulację. No i jak widzicie, wychodzi nam tutaj pięknie sumy tych poszczególnych, no i finalna cena dla klienta. No i też tutaj możecie zobaczyć na swoją marżę, która wam wyszła na podstawie nałożonych tych, na podstawie wybranych tych cen dla klienta, które wpisaliście w zakładce stawki. No i dobra, no i teraz jeżeli to jest jakby, idzie jakaś oferta dla klienta, powiedzmy na taką kwotę i dalej, jeżeli, nie wiem, usługa nie jest realizowana, to powiedzmy to jest koniec, ale w przypadku tej usługi ona była zrealizowana, no to wtedy wypełniacie sobie rozliczenie usługi. No i tutaj możecie sobie wpisać, nie wiem, zależnie jak tam rozliczacie tą usługę, no to możecie sobie wpisać ilość godzin, które wyszły. Na przykład jeśli wyszło mniej niż zakładaliście, to możecie sobie tutaj wpisać mniejszą ilość. Jeżeli wyszło dojazdów mniej, to też możecie sobie to zmienić. No tutaj uzupełniacie po prostu tą część. No i może na tym etapie się ta marża zlecenia wam po prostu albo wzrosnąć, albo zmaleć, zależnie od tego, co tutaj uzupełnicie. No jeżeli kończycie wycenę tej usługi, tutaj w tym przypadku ta już jest zrealizowana, no to oznaczacie sobie tutaj na tak i wtedy to wam się przynosi, ten kalkulator jest tak zbudowany, przynosi się wam to tutaj i liczy się wam to po prostu do kosztów bezpośrednio zależnych od zlecenia. Tutaj marża ze zlecenia, wszystko wam się tutaj liczy i sumuje w tej tabelce. W fajny sposób to jest tutaj zaprogramowane takim Excelowym skryptem. No i tych formatek tutaj zleceń macie dużo. Ja tutaj wypełniłem kilka, więc możecie sobie się z tym tutaj zapoznać, zapauzować sobie film. Ten materiał też będzie do pobrania w linku, więc będziecie mogli to pobrać, dostaniecie to po prostu w gratisie w ramach naszej bezpłatnej pomocy w rozwoju branży mycia okien i elewacji. Dobrze, no to kolejnym etapem będzie aktualizacja tych kosztów po zakończeniu miesiąca. Tutaj wam wyświetlę proces, który narysowałem. Teraz należy uzupełnić te koszty pośrednio zależne od zlecenia i koszty stałe, jeżeli uległy zmianie. Bo mogliście na przykład wziąć jeszcze jakąś fakturę dodatkowo w miesiącu, to były jakieś tam powiedzmy założenia lub wiedzieliście, że to są takie koszty, bo na przykład za księgowość zawsze płacicie tyle, ale teraz należy dokonać jakiejś korekty, uzupełnić powiedzmy to wszystko tutaj do końca, tak żeby było finalnie według tych kosztów, jakie ponieśliście i wtedy wyjdą nam tutaj elegancko wyniki. No i teraz jak widzicie, to się tutaj pięknie sumuje. Mamy, że przychód ze zleceń wyniósł tutaj tyle, suma marży wyniosła tyle, twoje koszty wynikające bezpośrednio z wykonywanych zleceń wyniosły tyle, tutaj są te koszty, które już omawialiśmy, one wyniosły tyle, no i zatem dochód wyniósł tutaj tyle, podatek dochodowy, ja przyjąłem ryczałtowy podatek 8,5%, jeżeli będziecie na ryczałcie, to może taki system opodatkowania wam się będzie opłacał, to jest podatek 8,5% od przychodu, niezależny od kosztów, to on wynosi tyle i czysty zysk wyniósł tyle z tego miesiąca przy realizacji takich i takich zleceń. No i tutaj macie jeszcze po prawej przeliczenie, że tych przepracowanych w sumie godzin było 319, tam oczywiście mogła pracować więcej niż jedna osoba, to są godziny przepracowane przez całą firmę. Dalej mamy przeliczenie na godzinę koszty bezpośrednio zależne od zlecenia, koszty pośrednio zależne od zlecenia
i koszty stałe, ile się na co się dzieli każda godzina pracy, no i dochód na godzinę wynosił tyle, a zysk na godzinę wynosił tyle. No i z takimi danymi, jeżeli macie to uzupełnione, możecie jasno właśnie stwierdzić i zobaczyć teraz, jeżeli tutaj na przykład zysk na godzinę będzie wynosił minus 2 zł, albo zysk na godzinę będzie tutaj wynosił plus 2 zł, no to raczej coś jest tutaj nie tak policzone na tym etapie, nie? No i tutaj właśnie mając te dane, możecie stwierdzić, że dobra, no to podnosimy cenę dla klienta, tu i tu, to i to, ta i ta usługa wyszła za tania, albo możecie to też ocenić na podstawie samej marży tutaj, która wam wyszła po rozliczeniu, czy ona wyszła dostatecznie duża. W każdym razie ten zysk finalny i jego wynik, tutaj te wartości, to jest sygnał, że może trzeba coś zmienić, a może właśnie, że jest ok i że wszystko dobrze policzyliście. Z prezentacji kalkulatora to tyle. Największą trudnością dla was będzie wyznaczenie tych cen dla klienta, ponieważ możecie tam popełnić błąd, potencjalnie sobie trochę tutaj utrudnić tą ścieżkę waszą rozwoju firmy, ale takie rozwiązanie, jakie wam mogę polecić, żeby jak najlepiej tą stawkę ocenić, to zrobić sobie po prostu w jakiejś formie badanie jakby rynku, badanie tego, za ile inni wyceniają usługi, bo raczej gotowych cenników nie znajdziecie w internecie. Musicie po prostu wysłać autentyczne zapytanie do firmy o wycenę mycia jakiegoś budynku, najlepiej jako ta firma, może macie jakichś znajomych, którzy mogą wysłać w waszym imieniu. No jest tu kilka rozwiązań, myślę, że mniej więcej naprowadziłem was na tok myślenia, w jaki sposób możecie to rozwiązać. Inną opcją i też bardzo ciekawą będzie na przykład nawiązanie współpracy z kimś z innego miasta, który też świadczy usługi mycia okien i elewacji. To wtedy nie będzie wasza bezpośrednia konkurencja, więc myślę, że za tam odpowiednim układem, musicie coś też tej osobie zaoferować, będzie w stanie taka osoba wam pomóc, na przykład z wycenami, ze stawkami, mniej więcej będzie w stanie to wam jakoś zobrazować, żeby przynajmniej na początku sobie nie spalić tych pierwszych zleceń. To, co musicie też mieć na uwadze, to to, że te koszty najprawdopodobniej będą jeszcze jakieś wychodzić w trakcie. Będzie może ich coraz więcej, będą jakieś nowe koszty, więc naprawdę to trzeba wszystko sobie bezpiecznie policzyć, no żeby to się spinało. Bo te koszty, jak zaczynacie, to nie zdajecie sobie sprawy, że takie koszty wystąpią. No i tutaj naprawdę tam trzeba mieć dobrą górkę na tej marży i na tym, żeby ten dochód wam wychodził naprawdę spoko na początku. No bo później im wam się będzie firma bardziej rozwijać, tym tych kosztów będzie po prostu coraz więcej, więc tutaj górka plus konsultacja najlepiej z kimś z branży, z innego miasta, kto nie jest waszą bezpośrednią konkurencją. Miejcie też na uwadze, że sam Excel, który przygotowałem, no jest jedynie jakimś narzędziem. Tutaj jakby trzeba kierować się logiką, trzeba zbierać doświadczenie, to wszystko poprawiać. Chciałem was zainspirować po prostu do zmiany podejścia tym Excelem. Może do zmiany podejścia, może już takie macie, więc wtedy super. Ale to jest tylko przykładowe narzędzie. Możliwe, że musicie go dostosować, przerobić dużo pod własną działalność. Jeśli nie czujecie się mocni w Excela, no to możecie, bardzo dużo materiałów bezpłatnych jest na YouTubie, albo nawet jeżeli jakiś kurs online'owy chcielibyście wykupić, to zazwyczaj nie wiąże się to z dużym kosztem, a Excel to jest no, podstawa przy liczeniu jakichkolwiek finansów firmowych, więc musicie tutaj być po prostu na dobrym poziomie, żeby to ogarniać i tym zarządzać. No i teraz ode mnie prezent, tak jak już wspomniałem wcześniej, możecie ten Excel sobie pobrać w wersji wypełnionej i niewypełnionej. Te dwa pliki, link do tego znajduje się w opisie filmu. Dodatkowo przypomnę o tym, o czym wspomniałem wcześniej, ponieważ jest to bardzo ważne. Podeślijcie link do tego filmu innym firmom bądź osobom, które działają w branży, a wiecie na przykład, że wyceniają po prostu te usługi za mało, nie? Że to się nie ma jak spiąć, czujecie, że nie wiem, oni psują rynek, że właśnie nie mają takiej wiedzy, która jest przedstawiona w tym materiale i po prostu sami sobie podcinają wam skrzydła i po prostu to nie działa. No bo niestety stawki na rynku są wynikiem głównie tego, że osoby, które zarządzają taką firmą, podejmują decyzje, po prostu mają niedostateczną wiedzę z zakresu finansów i z zakresu policzenia tego, co tak naprawdę się opłaca, a ten film jest właśnie odpowiedzią na te problemy i taką moją personalną chęcią trochę naprawy tego rynku i uświadomienia, jak to działa. Dochodziłem do tego też chwilę,
także nie przejmujcie się, jeśli na początku Wam to nie wychodzi. Wymaga to po prostu czasu i konsekwencji. Ja się na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.